Jesteś serwisantem układów chłodniczych, zastanawiasz się czasami, co to jest przegrzanie i dochłodzenie, nie masz wystarczająco wiedzy na ten temat, postaram się przybliżyć oba te zagadnienia. Przegrzanie jest mierzone ilością liczoną w stopniach Celsjusza lub w kelwinach, jaką mają rzeczywiste pary czynnika chłodniczego ponad temperaturę par nasyconych przy danym ciśnieniu. Jakie są przyczyny zbyt wysokiego przegrzania par czynnika chłodniczego? Zbyt mała wydajność sprężarki chłodniczej lub agregatu skraplającego, przewymiarowany parownik, za mała ilość czynnika chłodniczego w układzie, źle ustawione przegrzanie na elemencie rozprężnym, źle dobrany element rozprężny, wilgoć lub brud, które blokują przepływ czynnika chłodniczego przez element rozprężny, niewłaściwe ulokowanie czujnika termostatycznego zaworu rozprężnego lub zbyt niska temperatura skraplania. Jakie są powody zbyt małego przegrzania par czynnika chłodniczego? Może to być przewymiarowana sprężarka, za mały parownik, źle ustawione przegrzanie na zaworze rozprężnym, źle dobrany element rozprężny, zły przepływ powietrza przez parownik, niewłaściwa dystrybucja czynnika chłodniczego w parowniku, zbyt małe obciążenie cieplne parownika lub zalodzony parownik. Jak zmierzyć wartość przegrzania w układzie chłodniczym? Musimy znać dwie wartości. Pierwsza to jest wartość par nasyconych przy danym ciśnieniu. Aby ją odczytać, musimy zmierzyć niskie ciśnienie w układzie chłodniczym. Podpinamy zatem manometr do zaworu serwisowego od niskiego ciśnienia i następnie manometr mierzy nam ciśnienie. W tym przypadku widzimy, że to jest niecałe 3,8 bar i dla danego ciśnienia musimy odczytać, jaka jest temperatura par nasyconych. W tym przypadku manometr zrobi nam to sam i podaje nam wartość minus 7,5 stopnia Celsjusza. Jeśli nie mamy manometrów elektronicznych, tylko zwykłe analogowe, musimy wtedy spojrzeć do tabelki i z tabelki odczytać odpowiednią temperaturę dla danego ciśnienia. Następnie, znając wartość temperatury przy danym ciśnieniu, musimy zmierzyć rzeczywistą temperaturę czynnika i robimy to termometrem. Tutaj mamy termometr zaciskowy. Zaciśniemy go na rurce niskiego ciśnienia, czyli jest to rurka, oczywiście musi to być za parownikiem, przed sprężarką. Tak naprawdę miejsce jest dowolne, tutaj najwygodniej jest go zapiąć. I musimy odczytać temperaturę, jaką podaje nam ten termometr. Jest to temperatura niecały minus 1 stopień Celsjusza. Następnie liczymy sobie różnicę między tymi temperaturami. Tutaj manometry też zrobią nam to same. W tym momencie przegrzanie czynnika chłodniczego wynosi około 5 stopni. To jest jak najbardziej prawidłową wartością dla układu chłodniczego. Dochłodzenie jest to wartość wyrażona w stopniach Celsjusza lub w kelwinach ciekłego czynnika chłodniczego, który opuszcza skraplacz, pomiędzy temperaturą nasycenia cieczy i aktualną rzeczywistą temperaturą ciekłego czynnika. Jakie są przyczyny zbyt małego dochłodzenia czynnika chłodniczego? Mała ilość czynnika w systemie chłodniczym, za mała sprężarka, zablokowany przepływ czynnika chłodniczego przez filtr lub zawór rozprężny, zbyt małe masowe natężenie przepływu powietrza przez skraplacz, czyli zbyt mały wentylator lub zabrudzony skraplacz. Jakie są przyczyny zbyt dużego dochłodzenia czynnika chłodniczego? Może to być przewymiarowany skraplacz, przewymiarowana sprężarka lub zbyt duża ilość czynnika w systemie chłodniczym. Wartość przegrzania oraz wartość dochłodzenia w dużym stopniu zależy od czynnika chłodniczego, który został zastosowany w układzie chłodniczym. Jak zmierzyć dochłodzenie ciekłego czynnika chłodniczego? Tak samo jak w przypadku przegrzania, najpierw musimy zmierzyć, jakie ciśnienie ma czynnik na skraplaniu. Podłączamy zatem węża pod zaworek serwisowy na wysokim ciśnieniu. Następnie odczytujemy ciśnienie czynnika. Dla danego czynnika sprawdzamy, jaka jest jego temperatura nasycenia. Czyli w tym przypadku około 31 stopni Celsjusza. I następnie musimy zmierzyć rzeczywistą temperaturę czynnika chłodniczego na wysokim ciśnieniu. Podłączamy zatem termometr i odczytujemy z
tym przypadku z manometru. Oczywiście jeśli nie mamy manometrów elektronicznych, możemy to zrobić za pomocą zwykłego termometru. Odczytujemy wartość i rzeczywista wartość czynnika zawsze będzie mniejsza. Jeśli mówimy o dochłodzeniu, musi to być mniejsza wartość niż wartość par nasyconych. I następnie obliczamy różnicę między tymi dwoma temperaturami. W tym przypadku jest to niecałe 7 kelwinów, czyli również dochłodzenie można uznać, że jest odpowiednie, czyli układ działa w sposób prawidłowy. Wiecie już, czym jest przegrzanie oraz dochłodzenie czynnika chłodniczego oraz jak ważne są to parametry dla układu chłodniczego. Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji w podobnej tematyce, zapraszam na nasz kanał YouTube. Zostawiajcie łapki w górę.